Cześć! W dzisiejszym materiale przedstawię Wam 10 najczęściej popełnianych błędów podczas wyboru klimatyzatora. Zapraszam! W dzisiejszych czasach klimatyzacja stała się nieodłącznym elementem nowoczesnych domów i biur, odgrywając kluczową rolę w zapewnieniu komfortu termicznego. Wraz ze wzrostem temperatur i zmiennymi warunkami pogodowymi, posiadanie efektywnego systemu chłodzenia staje się coraz bardziej istotne. Klimatyzatory nie tylko pomagają utrzymać optymalną temperaturę wewnętrzną, ale także poprawiają jakość powietrza, co jest szczególnie ważne w miejscach o wysokim poziomie zanieczyszczeń. Rosnąca popularność klimatyzatorów wynika z ich zdolności do szybkiego i efektywnego chłodzenia pomieszczeń, a także z coraz większej dostępności różnych modeli dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Jednakże wybór odpowiedniego klimatyzatora nie zawsze jest prosty i wymaga uwzględnienia wielu czynników, aby uniknąć błędów, które mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów i niewłaściwego funkcjonowania urządzenia. Celem tego materiału jest podkreślenie znaczenia świadomego wyboru klimatyzatora poprzez omówienie najczęściej popełnianych błędów. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł lepiej zrozumieć, na co zwrócić uwagę podczas zakupu, aby cieszyć się komfortem i oszczędnością przez wiele lat. 1. Nieodpowiednia moc chłodnicza. Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas wyboru klimatyzatora jest dobór urządzenia o niewłaściwej mocy chłodniczej. Wybór klimatyzatora o zbyt dużej mocy może prowadzić do nadmiernego zużycia energii i wyższych kosztów eksploatacyjnych. Taki klimatyzator może szybko schłodzić pomieszczenie, ale jednocześnie nie zdąży odpowiednio osuszyć powietrza, co może powodować dyskomfort związany z nadmierną wilgotnością. Z kolei urządzenie o zbyt małej mocy nie będzie w stanie skutecznie chłodzić pomieszczenia, co może prowadzić do ciągłego działania na najwyższych obrotach, zwiększając zużycie energii i skracając żywotność takiego klimatyzatora. Aby uniknąć tych problemów, ważne jest dokładne obliczenie odpowiedniej mocy urządzenia. Należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, takich jak m.in. powierzchnia pomieszczenia, izolacja budynku oraz ekspozycja na słońce. Dla pomieszczeń o dobrej izolacji i umiarkowanej ekspozycji na słońce zaleca się maksymalnie do 100 W na każdy metr kwadratowy. W przypadku pomieszczeń słabo izolowanych lub o dużej ekspozycji na słońce może być konieczne zwiększenie mocy urządzenia. Warto także skonsultować się z ekspertem, i tutaj to mocno podkreślam, który pomoże Wam dokładnie określić odpowiednią moc chłodniczą, aby zapewnić optymalny komfort i efektywność energetyczną. 2. Zakup urządzenia bez odpowiednich funkcji, które mogą nam zwiększyć komfort użytkowania. Kolejnym, bardzo często popełnianym błędem podczas wyboru klimatyzatora jest ignorowanie dodatkowych funkcji, które mogą znacząco zwiększyć komfort jego użytkowania. Wybór urządzenia bez tych funkcji często wynika z chęci oszczędności lub braku świadomości o dostępnych możliwościach. Tymczasem dodatkowe funkcje, takie jak chociażby zaawansowane filtry powietrza, tryb cichy czy programowalne termostaty, mogą znacznie poprawić jakość życia oraz efektywność energetyczną klimatyzatora. Klimatyzatory wyposażone w filtry powietrza mogą pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń, alergenów i nieprzyjemnych zapachów, co jest szczególnie istotne dla osób cierpiących na alergię lub astmę. Tryb cichy to z kolei funkcja, która umożliwia cichszą pracę urządzenia, co jest niezwykle przydatne w sypialniach czy pokojach dziecięcych, gdzie hałas mógłby przeszkadzać w odpoczynku. Programowalne termostaty pozwalają na precyzyjne ustawienie temperatury i harmonogramu pracy takiego urządzenia, co nie tylko zwiększa komfort, ale również pomaga w oszczędzaniu energii poprzez unikanie niepotrzebnego chłodzenia lub ogrzewania. 3. Wybór urządzenia o niskiej klasie energetycznej. Zaniedbanie efektywności energetycznej jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wyborze klimatyzatora. Decyzja o zakupie urządzenia o niskiej klasie energetycznej może na pierwszy rzut oka wydawać się oszczędnością.
ale w dłuższej perspektywie prowadzi do wyższych rachunków za prąd. Klimatyzatory o niższej efektywności zużywają więcej energii, aby osiągnąć pożądaną temperaturę, co nie tylko zwiększa koszty eksploatacji, ale także stanowi większe obciążenie dla środowiska naturalnego poprzez zwiększoną emisję dwutlenku węgla. Aby uniknąć tego problemu, ważne jest zwrócenie uwagi na etykiety energetyczne i certyfikaty urządzeń. Etykiety energetyczne zawierają informacje o klasie energetycznej klimatyzatora, która jest wyrażana literami od A++, czyli najbardziej efektywne, do D, czyli najmniej efektywne. Warto również zwrócić uwagę na wskaźnik SER, który określa efektywność chłodzenia w różnych warunkach sezonowych. Im wyższy ten wskaźnik, tym bardziej energooszczędne jest urządzenie. 4. Pomijanie kwestii serwisu i konserwacji urządzenia. Wiele osób koncentruje się jedynie na cenie i funkcjach urządzenia, nie biorąc pod uwagę dostępności serwisu i wsparcia technicznego. Zakupy klimatyzatora od producentów, który nie oferuje szerokiej sieci serwisowej lub ma ograniczone możliwości wsparcia technicznego, może prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Trudności w znalezieniu odpowiedniego serwisu mogą skutkować długimi przestojami w użytkowaniu urządzenia oraz wyższymi kosztami napraw, które mogą być trudniejsze do przeprowadzenia lub nawet wymagać sprowadzenia specjalistycznych części. Aby uniknąć tych problemów, warto przed zakupem dokładnie sprawdzić dostępność serwisu i opinię o nim. Dobrym wyborem jest zakup urządzeń od renomowanych producentów, którzy posiadają już rozbudowaną sieć serwisową i oferują wsparcie techniczne w razie potrzeby. Warto również zapytać sprzedawcę o możliwość dostania dodatkowych części zamiennych oraz warunki gwarancji, które też mogą się różnić w zależności od producenta. Dobrze jest wybierać urządzenia, które są popularne na rynku, ponieważ zwiększa to szanse na szybkie i łatwe znalezienie części zamiennych oraz doświadczonych serwisantów. Regularna konserwacja i serwisowanie klimatyzatorów są kluczowe dla jego długotrwałej i efektywnej pracy. Dlatego warto zadbać o to, aby proces ten był jak najprostszy i dostępny. 5. Brak jakiejkolwiek konsultacji z ekspertem. Brak konsultacji z ekspertem to częsty błąd, który może prowadzić do poważnych problemów przy wyborze i instalacji klimatyzatora. Wiele osób decyduje się na samodzielny zakup urządzenia, kierując się głównie ceną lub popularnością marki, nie zdając sobie sprawy ze złożoności procesu doboru odpowiedniego klimatyzatora. Taki samodzielny wybór może skutkować niewłaściwym dopasowaniem urządzenia do specyficznych warunków i potrzeb pomieszczenia, co może prowadzić do nieefektywnego działania systemu, wyższych kosztów operacyjnych, a nawet problemów instalacyjnych, takich jak chociażby niewłaściwe rozmieszczenie jednostek czy błędy w podłączeniach. Aby uniknąć takich problemów, warto skorzystać z konsultacji z ekspertem w dziedzinie HVACR. Fachowa porada pozwala na dokładną ocenę warunków technicznych budynku, w tym izolacji, wielkości pomieszczeń, układu okien oraz specyficznych potrzeb użytkowników, takich jak preferencje dotyczące poziomu hałasu czy funkcji dodatkowych. Ekspert pomoże Wam również w wyborze odpowiedniej mocy urządzenia, co jest kluczowe dla efektywnego i ekonomicznego działania całego systemu. Dodatkowo taki profesjonalista doradzi w kwestii najlepszych miejsc do instalacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, co ma bezpośredni wpływ na efektywność i komfort użytkowania. Punkt numer 6. Niedopasowanie do warunków klimatycznych. Każdy region charakteryzuje się specyficznymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wilgotność, zakres temperatur czy nasłonecznienie. Wybór urządzenia, które nie jest dostosowane do tych warunków, może skutkować nieefektywnym działaniem takiego klimatyzatora. Na przykład w regionach o bardzo gorącym klimacie klimatyzator o zbyt niskiej mocy może nie poradzić sobie z utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniu, co zmusi go do ciągłej pracy na pełnych obrotach. Aby uniknąć takich problemów,
z niedopasowaniem do warunków klimatycznych, ważne jest uwzględnienie specyfiki lokalnego klimatu przy wyborze klimatyzatora. Należy zwrócić uwagę na specyfikacje techniczne urządzeń, takie jak choćby zakres temperatur, w których mogą efektywnie działać. W regionach o dużej zmienności temperatur warto rozważyć urządzenia z funkcją grzania, które mogą służyć również jako źródło ciepła w chłodniejszych miesiącach, a wiemy, że w obecnych czasach praktycznie każde urządzenie taką funkcję posiada. Ponadto wybór urządzeń z odpowiednimi filtrami powietrza może być kluczowy w obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczeń. 7. Ignorowanie poziomu hałasu. Ignorowanie poziomu hałasu generowanego przez klimatyzator to błąd, który może prowadzić do znacznego dyskomfortu oraz problemów z sąsiadami. Wybór urządzenia bez uwzględnienia jego głośności może skutkować ciągłym odczuwaniem irytującego dźwięku, który może zakłócać codzienne życie, sen czy relaks. Hałas generowany przez klimatyzator może być szczególnie uciążliwy w nocy, w pomieszczeniach sypialnych lub w małych przestrzeniach, gdzie dźwięk jest bardziej słyszalny. W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych nadmierny hałas może również prowadzić do skarg ze strony sąsiadów, co może skutkować konfliktami. Aby uniknąć problemów związanych z hałasem, warto zwrócić uwagę na specyfikacje techniczne klimatyzatora, które zazwyczaj zawierają informacje o poziomie generowanego dźwięku wyrażonego w decybelach. Przy wyborze takiego urządzenia warto porównać wartości decybeli różnych modeli i wybrać te, które oferują tryb cichy lub mają niższy poziom hałasu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na opinie innych użytkowników, którzy udzielą nam praktycznych informacji na temat rzeczywistego poziomu hałasu. 8. Nieodpowiednia instalacja. Nieodpowiednia instalacja klimatyzatora to poważny błąd, który może prowadzić do wielu problemów z jego działaniem oraz utraty gwarancji. Często właściciele decydują się na samodzielny montaż urządzenia, co oczywiście odradzam, lub wybierają niewykwalifikowanego instalatora w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Niestety takie podejście może skutkować nieprawidłowym montażem, który może obejmować błędne podłączenie przewodów, niewłaściwe umiejscowienie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych lub nieodpowiednie uszczelnienie. Konsekwencje takiej instalacji mogą być poważne, obejmując problemy z wydajnością systemu, zwiększone zużycie energii, a nawet uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowa instalacja może również prowadzić do utraty gwarancji na klimatyzator, co oznacza, że wszelkie naprawy czy serwisowanie będą musiały być opłacane z własnej kieszeni, co może znacząco zwiększyć koszty. Aby uniknąć tych problemów, kluczowe jest zatrudnienie profesjonalnego instalatora, który posiada odpowiednie kwalifikacje i przede wszystkim doświadczenie w montażu systemów klimatyzacyjnych. Profesjonalna instalacja gwarantuje nam, że urządzenie będzie zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, co nie tylko zapewni jego prawidłowe działanie, ale również zabezpieczy gwarancję. W naszym blogu na coolmarket.pl znajdziecie odpowiednie artykuły na ten temat, do których oczywiście gorąco Was zapraszam. 9. Zakup systemu niedostosowanego do różnych pomieszczeń. Systemy wielostrefowe, zwane także systemami multi-split, pozwalają na niezależne sterowanie temperaturą w różnych strefach lub pomieszczeniach za pomocą jednej jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych. Brak świadomości na temat tych rozwiązań może skutkować wyborem tradycyjnego systemu, który nie oferuje możliwości precyzyjnego dostosowania warunków klimatycznych w poszczególnych częściach budynku. W rezultacie użytkownicy mogą doświadczać nierównomiernego chłodzenia, co prowadzi do dyskomfortu, szczególnie w pomieszczeniach o różnym nasłonecznieniu czy różnej liczbie osób. Aby uniknąć problemów związanych z nierównomiernym chłodzeniem i nieefektywnym zarządzaniem energią, warto rozważyć instalację systemu wielostrefowego, zwłaszcza w większych budynkach lub tam, gdzie występują różnorodne warunki użytkowania pomieszczeń. Dzięki możliwości indywidualnego sterowania temperaturą w każdej strefie,
Systemy te oferują elastyczność i komfort, które trudno osiągnąć za pomocą tradycyjnych rozwiązań. I tu również zaproszę Was na coolmarket.pl, gdzie będziecie mogli zapoznać się z naszymi artykułami, z których dowiecie się, jak wybrać klimatyzację do biura, hotelu, lokalu handlowego czy na poddasze. 10. Skupienie się wyłącznie na cenie urządzenia. Wybór najtańszego dostępnego urządzenia bez uwzględnienia jego jakości i specyfikacji może wydawać się korzystny na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości często prowadzi do większych wydatków w przyszłości. Tanie klimatyzatory zwykle cechują się niższą jakością wykonania, co przekłada się na krótszą żywotność i większą podatność na awarie. W rezultacie użytkownicy mogą być zmuszeni do częstszych napraw lub nawet wcześniejszej wymiany całego urządzenia, co generuje dodatkowe koszty. Ponadto tańsze urządzenia często mają gorsze parametry techniczne, takie jak chociażby niższa efektywność energetyczna, co prowadzi do wyższych kosztów eksploatacyjnych. Klimatyzator o niskiej efektywności energetycznej zużywa również więcej prądu, co w dłuższym okresie oznacza wyższe rachunki za energię elektryczną. Dodatkowo tańsze modele mogą nie oferować nowoczesnych funkcji, które zwiększają komfort użytkowania, takich jak cichy tryb pracy, zaawansowane filtry powietrza, czy możliwość programowania temperatury, o czym wspominałem już wcześniej. Aby uniknąć tych wszystkich problemów, warto zainwestować w klimatyzator wyższej jakości, który będzie bardziej trwały i efektywny energetycznie. Choć początkowa inwestycja może być wyższa, długoterminowe korzyści, takie jak niższe koszty eksploatacyjne, mniejsza liczba awarii i lepszy komfort użytkowania, zdecydowanie przewyższają nad początkowymi oszczędnościami. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych materiałów. Osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, to jest dobry moment, żeby to zrobić. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Pozdrawiam!